Witam wszystkich ponownie. Tak jak zapowiadałem, dzisiaj rozwiązujemy 3 zadania. Idziemy o jeden szczebel dalej względem tych zadań z lekcji poprzedniej i z takich 3 zadań, z tego typu zadań rozwiążecie na jednej z najbliższych lekcji pracę pisemną, napiszecie pracę pisemną, znaczy będzie ten sam schemat, tam różnica będzie jakieś tam ułamki, zaraz wszystko się wyjaśni. No i żeby nie pisać, nie marnować czasu tu na pisanie pełnej treści, więc tu zapiszę może najpierw temat: zderzenia niesprężyste, rozwiązywanie zadań. I właśnie w pierwszych 2 zadaniach po zdarzeniu kulki łączą się i poruszają się razem. No, oczywiście nie chcę tego powtarzać w treści pierwszego i drugiego zadania. I treść zadania pierwszego. Oblicz masę drugiej kulki, jeżeli po zdarzeniu prędkość pierwszej kulki zmieniła zwrot i jej wartość zmniejszyła się dwukrotnie. Zmniejszyła się 2 razy. Ja zawsze narysuję na początku, jak te kulki się poruszają, i waszym zadaniem, i również jakie mamy dane, czyli w treści będzie zawarty rysunek ten, tak, podam dane szukane, natomiast tą resztę, czyli to, w którą stronę kulki się poruszają, musicie wy sami narysować, no i trzeba obliczyć tą wielkość poszukiwaną, w tym przypadku masę drugiej kulki. Ale w zadaniach, zarówno w zadaniach domowych, w pracy domowej, którą dzisiaj zadam, i również na tym sprawdzianiku takim, który napiszecie właśnie z podobnych takich 3 zadań, nie będę miał czasu pisać wam pełnej treści, więc ta treść będzie skrócona właśnie w tej formie, czyli podam dane szukane, rysunek początkowy, czyli jak te kulki się poruszają, i cała ta treść będzie zawarta w takim oznaczeniu, więc próbujemy rozszyfrować teraz, co to znaczy. Pierwsza kulka, ta strzałka wskazuje, co się stało z prędkością. Zmieniła kierunek ruchu i prędkość pierwszego zmniejszyła się 2 razy. Czyli takim szyfrem będzie to zapisane. Czy jeszcze raz. Pierwsza kulka zmieniła kierunek ruchu, prędkość pierwszej kulki zmniejszyła się 2 razy. Znaczy dość łatwo to rozszyfrować będzie można. No i teraz próbujemy to rozwiązać. Kulki się zderzają i łączą się po zdarzeniu, poruszają się później razem. W momencie zdarzenia działają tylko siły między tymi kulkami, czyli kulka pierwsza działa na drugą i druga działa na pierwszą, więc jeżeli potraktujemy te 2 kulki jako układ, to działają tylko siły wewnętrzne i siły wewnętrzne nie zmieniają całkowitego pędu układu, czy pęd tego układu, czyli tych 2 kulek naraz przed zderzeniem i po zderzeniu wektorowo. Oczywiście pęd musi być taki sam. No to zaczynamy. Wektorowo pęd początkowy to jest pęd pierwszej kulki plus pęd drugiej kulki, czy M1V1 plus M2V2. Wektory tu są konieczne. Pęd pęd tych ciał, pęd tego układu całkowity po zdarzeniu to jest pęd właściwie takiego ciała o masie M1 plus M2, które powstało z tych 2 kulek, tak? No to jest masa tego ciała, czy M1 plus M2 razy wektor prędkości. No, tylko siły wewnętrzne działały, więc całkowity pęd układu nie uległ zmianie, więc pędy wektorowo są równe, wstawiamy prawe strony, porównujemy. No właśnie, i tu w tym naszym schemacie postępowania rysujemy tu pomocniczo taką oś. Najlepiej dla wygody własnej skierować się zgodnie z większością prędkości tu na rysunku, czy w tym przypadku w lewo, ponieważ tu 2 prędkości są skierowane w lewo, a 1 w prawo, ale jak mówiłem, można skierować w drugą stronę, tylko wtedy więcej mamy minusów w wyrównaniu po opuszczeniu wektorów. I wtedy, jak już mamy tą oś skierowaną w właściwym kierunku, to opuszczamy teraz symbole wektorów, bo teraz zapisujemy to kolejne równanie, to jest równanie dla współrzędnych tych wektorów prędkości, znaczy dla współrzędnych wektorów prędkości, właściwie wektorów pędu, tak naprawdę mówiąc.
Więc opuszczamy teraz wektory i jeżeli dana prędkość jest zgodna z tą osią, no to współrzędna tej prędkości jest równa wartości prędkości plus wartości tej prędkości, a jeżeli wektor prędkości jest skierowany przeciwnie do tej osi, to współrzędna tego wektora jest równa minus wartości prędkości. Więc patrzymy, wektor V1 jest przeciwny do tej osi, a wektory V2 i V są skierowane zgodnie z tą osią, więc tylko tylko współrzędna prędkości pierwszej będzie ujemna, więc przed wyrażeniem pierwszym pojawi się znak minus. A plusy przed wyrażeniami zawierającym prędkość V, czy to jest plus, i przed wyrażeniem tym zawierającym prędkość V2 też jest plus. I jeszcze tu mielibyśmy dwie niewiadome, M2 i V. M2 i V w tym pierwszym równaniu, więc za dużo, więc potrzebujemy jeszcze jednego równania i to drugie równanie będzie z tej drugiej części, drugiej części treści zadania, czy że prędkość której tu kulki, pierwszej kulki zmniejszyła się dwukrotnie. No to, czyli mówiąc, prędkość końcowa kulki pierwszej to jest ta prędkość V. I ta prędkość jest od prędkości pierwszej kulki 2 razy mniejsza, czyli V równa się V1 przez 2. Tak? Czyli trzeba zapisać teraz tą treść, tą końcówkę treści właśnie w formie równania, czyli prędkość końcowa, czyli tej pierwszej kulki, czyli V, to jest prędkość początkowa pierwszej kulki, czyli V1 podzielona przez 2, o 2 razy się zmniejszyła. No i bierzemy jako układ równań. Teraz mamy to drugie równanie. Nadal mamy, to równanie nie zwiększyło nam liczby niewiadomych, bo V było też nieznane, więc nadal jest to ta sama niewiadoma, która była w pierwszym równaniu, więc mamy nadal dwie niewiadome, ale dwa równania. No to układ równań i z tego układu mamy obliczyć M2, to trzeba się pozbyć tej zbędnej niewiadomej, czyli V. No to akurat tu V jest już wyrażone wzorem, więc to V wyrażamy przez V1 i wstawiamy w to miejsce. No cała reszta to jest prosta matematyka. Teraz z tego równania mamy liczyć no tu jest M2, więc wymnażamy. Momencie tu mam, to jest, żeby prościć sobie życie, mnożymy przez 2, żeby uniknąć ułamków. Obie strony oczywiście mnożymy przez 2, więc tu znika nam ta dwójka, pojawia się dwójka przy obu tych wyrazach. Tu jednocześnie już po skróceniu tej dwójki po prawej stronie wymnożyłem znaczy ten nawias przez V1, czy będzie M1 razy V1 plus M2 razy V1 po prawej stronie. I teraz, ponieważ to M2 występuje w kilku wyrażeniach, dokładnie mówiąc w dwóch, to wyrażenia zawierające niewiadomo, czy M2 przynoszę na jedną stronę, w tym przypadku na lewą stronę, czyli wyrażenie, gdzie to mam, tu jest słabo widzę, to wyrażenie zostało po tej stronie, a doszło jeszcze wyrażenie to M2 V1, ale ze znakiem przeciwnym, tak, czy z minusem. I na prawą stronę przenoszę wszystkie wyrażenia nie zawierające nasze niewiadome, czyli nie zawierające M2, czyli to wyrażenie przenoszę na stronę prawą. To zostaje po tej stronie i wtedy będzie można to M1 V1 sumować, bo jak to przejdzie z plusem, to będzie po prawej stronie będzie plus 2M1 V1 i czy w sumie zostanie tylko 3M1 V1. No, wyłączamy teraz tą niewiadomą naszą z lewej strony przed nawias i dzielimy przez ten nawias. Tu nie będzie wartości liczbowej, bo tu się skupiamy tylko na przekształcaniu wzorów. Właściwie chodzi o to przede wszystkim o ćwiczenie tego przekształcania. I mamy pierwsze zadanie, ponieważ wyraziliśmy wielkość poszukiwaną tylko przez te literki początkowe, czyli M1, V1, V2. Patrzymy. M1 jest dane, V1 jest dane, V2 też jest dane. No dobrze, no i pierwsze zadanie już mamy. I teraz jeszcze raz przypomnę ten schemat zapisu, ten skrót treści, czyli pierwszy zmienił kierunek ruchu, a gdyby nie zmienił, to byłaby strzałka w jedną stronę, albo w lewo, albo w prawo, tak jak się ten pierwszy poruszał na początku. I że prędkość pierwszego zmniejszyła się 2 razy. To dość prosto będzie zrozumieć. Zadanie drugie.
I oblicz masę pierwszej kulki, jeżeli po zderzeniu pierwsza kulka porusza się nadal w tym samym kierunku i prędkość drugiej kulki zwiększyła się o delta V. Czyli tam było zwiększenie o ileś razy albo zmniejszenie o ileś razy, a teraz będzie zwiększenie lub zmniejszenie o pewną wartość, która jest podana. I co jest dane? Dane jest prędkość pierwszej kulki, drugiej kulki, to o ile się zmieniła ta prędkość i masa tylko jednej kulki jest podana, w tym przypadku M2 jest podana. No i te kulki poruszają się akurat, tu jest sytuacja początkowa, kulki poruszają się naprzeciwko siebie, to jest kulka pierwsza, masa M1, prędkość V1, kulka druga, masa M2, prędkość V2. No i to jest skrót tej treści. Pierwszy nadal poruszał się w prawo i nadal poruszał się w prawo, więc nie zmienił kierunku ruchu i prędkość drugiego zwiększyła się o delta V. Tu właśnie uczymy się tego skrótu. No i teraz naszym zadaniem jest najpierw narysować stan tego układu, czy te kulki już połączone ze sobą, zgodnie z tą informacją przed zadaniem pierwszym, poruszające się we właściwym kierunku, czyli pierwszy nie zmienił kierunku ruchu, no, czyli te kulki razem, no to jest ta pierwsza kulka, więc ona się nadal porusza w prawą stronę, więc prędkość V jest tych obu kulek skierowana w prawą stronę, zgodnie z prędkością pierwszej kulki, zgodnie z treścią zadania. No i teraz już wcześniej możemy sobie narysować tą pomocniczą oś skierowaną zgodnie z większością prędkości, ale można było skierować przeciwnie, ale wtedy więcej minusów się pojawi. Znaczy w większości szkół praktycznie się pomija tą część zadania, tą część zadania. I tak jak mówiłem, że od razu zapisuje się praktycznie równanie tego typu. Ale my na razie ćwiczymy, znaczy odnosimy się do tej zasady zachowania pędu, więc na razie, że ta część związana z tą fizyką, tą prawdziwą fizyką, ona do nas zostaje. Może być nawet on nudny, uciążliwy, ale tam 2 lekcje możemy na to poświęcić. Nic się nam nie stanie. Utrwalimy pewne schematy postępowania. Więc jak już mamy rysunek, no to cała reszta to jest ten schemat. Pęd początkowy, znaczy w czasie zderzenia działają tylko siły, w których źródłem są te poszczególne elementy układu. Traktujemy właśnie te 2 kulki jako układ, więc siły wewnętrzne to są, siły wewnętrzne nie zmieniają pędu całkowitego układu, więc pęd początkowy jest równy końcowemu, więc pęd początkowy to jest suma pędów tych 2 kulek, pęd końcowy to jest pęd tego ciała, które powstało po połączeniu tych kulek. Są one równe, porównujemy tak jak wcześniej, opuszczamy wektory, czyli zapisujemy to równanie teraz dla współrzędnych tych wektorów, która prędkość, tylko prędkość V2 jest przeciwna do tej osi, więc tylko przed wyrażeniem zawierającym V2 będzie znak minus, a plusy przed wyrażeniami zawierającymi we prędkości V1 i V, bo one są zgodne z naszą osią. W tym równaniu mamy 2 niewiadome, czyli tą, którą poszukujemy, czyli M1 i jeszcze brakuje nam prędkości V. No to musimy mieć dwa równania w takim razie. To drugie równanie to jest wzór na prędkość końcową pierwszej kulki. Pierwsza kulka, prędkość końcowa pierwszej kulki to jest V i co my wiemy, prędkość końcowa drugiej kulki, bo to jest powiedziane, tu o drugiej kulce coś wiemy. Druga kulka zwiększyła swoją prędkość o delta V, czyli prędkość końcowa drugiej kulki, czyli V jest równa, V jest równa prędkości początkowej tej kulki powiększonej o delta V, bo prędkość drugiej kulki zwiększyła się o tyle właśnie. A V w tym przypadku to jest zarówno prędkość końcowa pierwszej kulki, jak i drugiej. No w tym przypadku potrzebujemy prędkość końcową drugiej kulki. No i teraz mamy 2 równania, 2 niewiadome. Tą jedną to jest to, co poszukujemy, czyli M1, a drugą niewiadomą jest V, którego tej drugiej musimy się niewiadomej pozbyć, więc trzeba ją wyrazić tu wzorem, już jest wyrażona, więc ten problem u nas już znika i wstawiamy teraz to V do równania tego pierwszego, czyli w to miejsce.
wstawiłem. No i dalej tyle mamy równanie z jedną niewiadomą, którą jest nasze M1, no to już dalej czysta matematyka, więc no różne to są metody. Ja wymnożyłem ten nawias, ale nie wszystko wymnażałem, tylko ponieważ muszę oddzielić M1 od M2, to tylko tą część nawiasu wymnażałem przez ten nawias drugi. Czyli będzie to M1 razy ten nawias plus M2 razy ten nawias. I przeniosłem na lewą stronę wyrazy zawierające naszą niewiadomą, czy M1, więc wyrazy z M1 na lewą stronę, ten już był i ten się pojawił na lewą ze znakiem przeciwnym, a na prawo wszystkie inne, więc to zostało, a to przeniosłem z znakiem plus na drugą stronę. I tu wyłączam przednawias M1, to w nawiasie zostanie V1 minus V2 i minus delta V. A tu, mogę też włączyć po prawej stronie M2, no to będzie V2 plus V2 to będzie 2V2, jeszcze plus delta V. No i dzielę przez cały ten nawias tą prawą stronę i uzyskuję wzór na M1. Tu też bez wartości liczbowej będzie. I zadanie ostatnie. Teraz będzie zmiana o ileś procent, ale troszkę będzie się różniło od tych zadań poprzednich. Zadanie trzecie. Z jaką prędkością V2 wyskoczył chłopiec o masie M2 z platformy, tu jest o masie M1, poruszającej się z prędkością V, jeżeli platforma nie zmieniła kierunku ruchu i jej prędkość zwiększyła się o 25%. No ja nie będę rysował żadnego chłopca, więc wszystko uproszczę. Więc piszemy dane. M1 dane jest masa platformy, M2 masa chłopca, prędkość tego platformy z chłopcem V, a szukamy prędkości V2, czy prędkości chłopca. I skrótowy zapis treści, taki jaki będzie i w pracy domowej, i na tym sprawdzianiku z tego. Więc tą treść zmieniamy formę tej treści. Jakby szyfrem to samo zapisujemy, czyli pierwszy, czyli to jest platforma, nadal porusza się w prawo, bo tu jeszcze rysunek będzie dołączony, czyli u nas platforma porusza się w prawo i zgodnie z treścią nie zmieniła kierunku ruchu, więc nadal porusza się w prawo. I prędkość platformy V1, czyli jedynka to jest platforma, zwiększyła się o 25%. Czyli platforma porusza się nadal w tę samą stronę, czyli w prawo, i prędkość platformy, czy pierwszego ciała, zwiększyła się, strzałka do góry jest o 25%. No i dane są masy i prędkość, a właśnie, no to jest nasza platforma, a to jest ten chłopiec. Nie wygląda jak chłopiec, ale uprościłem do kuleczki. Kuleczka to jest nasz chłopiec. No i teraz właśnie waszym zadaniem będzie teraz narysować to, jak poruszają się te ciała już po wyskoczeniu chłopca. No więc teraz pomyślmy. Platforma nadal ma się poruszać w tę stronę, ale jej prędkość ma się zwiększyć o 25%. No chłopiec wyskakując z platformy, odpycha się od niej, czyli działa siłą na nią w przeciwną stronę niż wyskakuje. No skoro platforma poruszała się w tę stronę i nadal się porusza w tę stronę i zwiększyła swoją prędkość, to musiała na platformę podziałać siła właśnie dodatkowa w tym kierunku. W kierunku, w którym się platforma poruszała. No to chłopiec musiał wyskoczyć w kierunku przeciwnym, żeby się odepchnąć od platformy w drugą stronę. Znaczy, żeby platforma została odepchnięta w drugą stronę. Czyli chłopiec wyskoczył, z tego wynika, w lewą stronę. No i oznaczamy teraz masa, to jest masa jeszcze M1, niech będzie M. Masa chłopca to jest, a nie M1, tylko M2. No dlaczego ja piszę M2? Ślepy już jestem. Więc masa chłopca M2, prędkość V2, masa platformy M1, prędkość V1. No i teraz
na początku piszemy najpierw wektorowo. Ponieważ traktujemy chłopca i platformę jako układ ciał, w momencie wyskakiwania działały tylko siły między tymi elementami układu, czyli chłopiec działał na platformę i platforma działała na chłopca. W tym zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, czy to są siły wewnętrzne, one nie zmieniają całkowitego pędu układu, więc pęd początkowy równa się końcowemu, więc piszemy wzór na pęd początkowy. W tym przypadku mamy jak gdyby jedno ciało, bo platforma i chłopiec poruszają się razem, więc możemy potraktować to jako jedno ciało o masie m1 plus m2 i prędkość v jest tego ciała, a po wyskoczeniu mamy już dwa ciała i pęd końcowy układu to jest suma pędów chłopca, platformy i chłopca, czy m1v1 plus m2v2. Tu koniecznie jest zapis wektorowy. Pędy są równe zgodnie z zasadą zachowania pędu. Porównujemy prawe strony. Rysujemy pomocniczą oś skierowaną zgodnie z większością prędkości dla własnej wygody, więc większość prędkości jest prawo skierowana i jedynie prędkość chłopca V2 jest przeciwna do tej osi, więc jak opuścimy teraz wektory, napiszemy to równanie dla współrzędnych tych wektorów prędkości, to tylko przed V2, wyrażeniem zewnętrznym V2 jest znak minus. No i w tym równaniu są dwie niewiadome, bo to V2 jest nieznane i jeszcze prędkość V1 jest nieznana. Nie jest znana V1, czy dwie niewiadome, no to jeszcze musimy się pozbyć tej prędkości V1, tej drugiej niewiadomej, no więc piszemy związek między prędkościami, czy prędkość końcowa platformy to jest V1, to jest równa prędkości początkowej platformy, czyli V powiększonej o 0,25 prędkości początkowej platformy. Bo zwiększyła się o 25% względem prędkości tej początkowej, a V to jest prędkość początkowa platformy. Czyli ta końcowa prędkość platformy V1 jest równa prędkości początkowej platformy, czyli V powiększonej, czyli plus 25%, czyli to jest 0,25 tej prędkości początkowej. To razem to będzie 1,25 V, jak dodamy. I w takim razie teraz to w miejsce V1 tu wstawimy 1,25V. No to przepisujemy, lewą stronę przepisujemy pierwszy i przepraszam, nie tu, tylko, bo ja słabo widzę, patrzę to na mało w kamerze, tu na okienko w kamerze, więc tu wstawiamy oczywiście, czyli to V1 wstawiamy tu. Czy w tym miejscu pojawi się 1,25V. No i właśnie to się pojawiło w tym miejscu, to się nie zmieniło i szukamy teraz, patrzymy co szukamy, szukamy V2 prędkości chłopca. No to V2 występuje tylko w jednym wyrazie, w tym on jest z minusem, no to więc dla wygody własnej przenosimy, przepraszam, tu jest V2 jest tylko w tym wyrazie, on jest z minusem, więc przenosimy ten wyraz na lewą stronę z plusem, ten wyraz na prawo z minusem, jednocześnie od razu jak ten przeniesiemy na prawo, to wymnożymy jednocześnie ten nawias, żeby nie tracić jednej linijki. Więc tu jest to po przekształceniu. No 1,25 na początek tu napiszemy. Tu oczywiście nic nie ma, to jest po prostu zamazane, czyli 1,25 razy M1V. To jest to, co tu wyżej. No i z tych trzech wyrażeń, pierwsze wyrażenie i drugie da się połączyć. Tu mamy 1,25 M1V minus 1 M1V. No do tego M1V jest 0,25 M1V. To zostaje bez zmiany i dzielimy jeszcze przez M2, uzyskujemy wzór na V2. I też tu wartości liczbowych nie będzie, na razie tylko na literkach. No i to już jest wszystko, jeżeli chodzi o zadanie. I tego typu zadania będą na pracy pisemnej, ale zanim ona będzie, przećwiczycie sobie w domu. Jeszcze dzisiaj wyślecie mi rozwiązania, zresztą tam podam w dzienniku elektronicznym. I tu jest treść zadań pracy domowej. I już oczywiście to są zadania, to jest zadanie podobne do tego pierwszego, to jest podobne do drugiego, to jest podobne do trzeciego, więc treść jest w podobnej formie jak w tamtych zadaniach i ona jest zapisana w formie skrótowej. Teraz rozszyfrujemy, ja tylko to powiem. Więc mamy dwie kulki. Teraz zauważcie, że kulka pierwsza jest po prawej stronie, a druga po lewej stronie. Tak samo jest w zadaniu drugim. I treść jest, to są dane, to jest szukane. I teraz
co to wiemy? Że druga kulka zmieniła kierunek ruchu, bo poruszała się w prawo, teraz porusza się w lewo, czyli zmieniła kierunek ruchu i prędkość drugiej kulki zwiększyła się 3 razy. Czy druga kulka zmieniła kierunek ruchu po zdarzeniu i prędkość drugiej kulki zwiększyła się 3 razy. Oczywiście po zdarzeniu te kulki się razem poruszają, ale też druga kulka się porusza właśnie jak razem z tą kulką pierwszą. No i trzeba obliczyć to, czyli ten sam schemat można zastosować. Zadanie drugie. Dane są V1, V2, delta V, M1, szukamy M2. Kulki się poruszają teraz tak, czyli pierwsza jest z prawej strony, z lewej strony jest druga kulka i tutaj się rozszyfrujemy. Druga kulka po zdarzeniu nadal porusza się w tym samym kierunku, czyli porusza się w prawo, nadal się porusza w prawo i prędkość drugiej kulki zmniejszyła się o delta V. Czy druga kulka po zdarzeniu nadal porusza się w prawo, czy nie zmieniła kierunku ruchu i prędkość drugiej kulki zmniejszyła się o delta V. No więc trzeba narysować teraz jak te dwie kulki połączone się poruszają po zdarzeniu i potem pęd początkowy wektorowo, pęd końcowy, narysować oś pomocniczą zgodnie najlepiej z większością wektorów prędkości na rysunku i opuścić te wektory z właściwymi znakami, żeby napisać równanie dla współrzędnych tych wektorów. I potem dopisujemy drugie równanie to będzie wzór na V, czy na prędkość końcową kulki drugiej, czy V równa się V2 plus lub minus delta V. Zresztą będziecie wiedzieli, z tego to wynika. No i zadanie trzecie. Dane są, to jest właśnie platforma o masie M1, chłopiec o masie M2, prędkość platformy z chłopcem na początku, znamy masę platformy i chłopca, prędkość ich ruchu początkowo szukamy, prędkości chłopca po wyskoczeniu, a co wiemy, że platforma po wyskoczeniu chłopca zmieniła kierunek ruchu i prędkość platformy zmniejszyła się o 40%. I trzeba narysować teraz, jak się porusza platforma po wyskoczeniu chłopca i trzeba wiedzieć, w którą stronę chłopiec wyskoczył, czyli trzeba przewidzieć, w którą wyskoczył chłopiec, żeby coś takiego się zdarzyło. I rysujemy ten rysunek właśnie z osobną platformą poruszającą się we właściwym kierunku i chłopcem. Piszemy wzór na pęd początkowy i końcowy, podobnie jak w tym trzecim zadaniu. Porównujemy prawe strony, opuszczamy wektor, rysujemy pomocniczą oś, najlepiej zgodnie z większością prędkości, wektorów prędkości na rysunku, opuszczamy wektory, czy piszemy równanie dla współrzędnych wektorów. Dopisujemy jeszcze drugi wzór, to będzie wzór na prędkość końcową platformy, czyli na V1 wzór. Bo to na prędkość końcową to w przypadku jest V1, to jest prędkość końcowa, czy V1 równa się V plus lub minus 0,40 V. Ale właśnie to, czy plus, czy minus, to Wy musicie zresztą wiedzieć stąd, czy plus, czy minus. No i tyle. Jeszcze raz pokażę te zadania. I też te zadania na sprawdzianie będą podane w ten sposób. Będą 3 zadania tego typu, właśnie pierwsze, drugie, trzecie, treść jakby to jest ta wcześniej podana i z tą modyfikacją, że te kulki na początku mogą się jakoś inaczej poruszać i treść będzie podana w tej formie. Zresztą jak będzie to krótkie nagranie z treścią tych zadań na sprawie, to ja po prostu odczytam tą treść z tych hieroglifów. Jak ktoś potrzebuje, ale myślę, że wszyscy to zrozumieją. W dzienniku elektronicznym podam, do której godziny macie rozwiązać te zadania i z notatką przesłać. Na pewno to będzie później, to nie będzie tuż po lekcji, tylko gdzieś tam do 17, do 19, pewnie do 19. Tak, po poprzednim semestrze. No i tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.